Ciao ragazzi, ciao, jak śpiewał słynny włoski Elvis Adriano Celentano. Witam Was dzisiaj z przepięknego, okołoalpejskiego i chyba najbogatszego regionu Włoch, czyli z Lombardii. Dzisiaj będzie krótko i mam nadzieję treściwie. Chciałbym zabrać Was na krótki spacer po lombardzkich miastach, ale nie będziemy zwiedzać tych topowych atrakcji z pierwszych stron przewodników. Pokażę Wam raczej kilka mniej oczywistych, ale dalej bardzo atrakcyjnych adresów. Andiamo! Zacznijmy od stolicy regionu, Mediolanu, drugiego największego miasta Włoch, słynnej stolicy mody, miasta z licznymi zabytkami i nietuzinkową historią. Po odwiedzeniu głównych turystycznych atrakcji warto wyjechać ze ścisłego centrum, kierując się w stronę dzielnicy Porta Volta, w której znajduje się mediolański cmentarz Monumentale. Teraz stoję przed wejściem do głównego budynku najważniejszego cmentarza w Mediolanie. Ogromny budynek, niczym zamek, a przed nim ogromny plac, który w sumie nie pełni chyba żadnych funkcji. Zobaczmy, co jest w środku. W środku znajdziemy grobowce zasłużonych i bardzo bogatych Mediolańczyków, w tym m.in. grobowiec Alessandra Manzoniego, czołowego przedstawiciela włoskiego romantyzmu. Cmentarz został otwarty w drugiej połowie XIX wieku, w szczytowym etapie europejskiej rewolucji przemysłowej, co pozwoliło niezwykle zamożnym mieszkańcom Mediolanu na wznoszenie okazałych pomników oraz na zatrudnianie znamienitych artystów, którzy przyozdabiali te pomniki wspaniałymi rzeźbami. Dzisiaj cmentarz Monumentale to galeria sztuki na świeżym powietrzu, zawierająca wybitne dzieła włoskiej architektury i rzeźby. Wejście jest darmowe, niedaleko znajduje się stacja metra, ale też przystanek tramwajowy. Nie ma tłumów, a roślinność i grube mury budynku głównego potrafią dać trochę cienia i wytchnienia w letni, bardzo słoneczny dzień. Bardzo polecam. Niedaleko cmentarza znajduje się dzielnica z kompleksem wieżowców, w skład którego wchodzi m.in. najwyższy budynek we Włoszech, Torre Unicredit. Ja jednak polecam wybrać się w tę okolicę, żeby zobaczyć dwa inne wieżowce, nazywane Bosco Verticale i na których rośnie las. Te niezwykłe budynki mieszkalne zostały oddane do użytku w 2014 roku. Rośnie na nich łącznie ponad 700 drzew i 500 krzewów różnych gatunków. Z mniej obleganych zabytków Mediolanu warto wyróżnić jedną ze starszych świątyń w mieście, bazylikę świętego Ambrożego z IV wieku, a której obecny wygląd to efekt przebudowy z wieku XI. Jest to prawdopodobnie jedyny przykład stylu w architekturze określanego jako romanizm lombardzki. Na placu przed bazyliką stoi kolumna z dwoma dziurami, powstałymi według legendy po wbiciu rogów diabła, który chciał przebić świętego Ambrożego. Diabeł jednak nie spodziewał się uniku świętego i utknął w kolumnie na dość długo, a później ze wstydu uciekł i tyle go widziano. Nieduże miasteczko Tirano tuż przy granicy ze Szwajcarią warte jest odkrycia. Między innymi ze względu na kilka ważnych zabytków, jak XI-wieczny kościółek Chiesa di Santa Perpetua, spektakularnie położony wśród winnic u podnóża miasta, czy określana jako jedna z piękniejszych w Lombardii Bazylika Matki Boskiej Tirańskiej z pierwszej połowy XVI wieku, zbudowana jako pokłosie objawień maryjnych. Tirano jest stacją docelową słynnych kolei retyckich, zbudowanych ponad 100 lat temu, poprowadzonych dziesiątkami tuneli i mostów przez niesamowite alpejskie krajobrazy Szwajcarii. Koleje wpisane są na listę UNESCO, a zjazd pociągiem z 2253 metrów z przełęczy Bernina do Tirano, znajdującego się na wysokości 441 metrów, to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Serdecznie polecam. I na koniec zapraszam Was do dolnej części Bergamo, tego nieturystycznego fragmentu znanego lombardzkiego miasta. Gdy większość przyjezdnych zwiedza górne Bergamo, którego mury obronne wpisane są na listę UNESCO, w dolnym mieście można zaobserwować i posmakować tego codziennego życia zwykłych Włochów, jak wyglądają ich kawiarnie, place i sklepy, a wszystko i tak w kilkusetletnim zabytkowym anturażu.
Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i pozdrawiam. Grzesiek z kanału Odkryjemy Góry Nieznane. Ciao!